Cześć, jestem Dominika i dziś chciałabym powiedzieć Ci coś na temat sensu życia. Na początku muszę wspomnieć, że nie ma jednego konkretnego sensu życia. Tak naprawdę nie o to tutaj chodzi, abyśmy wszyscy dążyli do tego samego. Wielu ludzi funkcjonuje w bardzo ograniczonej rzeczywistości. Ich głównym zadaniem dnia jest praca, a po pracy telewizja, Netflix, gra. Tak naprawdę nie ma konkretnego planu działania. Są to proste, niewymagające wysiłku czynności. Nie ma się czemu dziwić, że wszyscy dążymy do tego, aby nasze życie było jak najprostsze. Tak naprawdę jesteśmy do tego programowani od urodzenia. Szkoła, rodzice, cały system chcą, żebyśmy wszyscy wpisywali się w jeden schemat. Początkowo to rodzice pilnują naszej dyscypliny, ale gdy dostajemy wolną rękę, to zaczynamy dążyć do tego, żeby było jak najłatwiej. Zwykle zatracamy się w czynnościach, które nie mają zbyt większego sensu, ale pozwalają nam zbudować swoją strefę komfortu, dzięki czemu łatwiej nam się po prostu żyje. Ale z drugiej strony, tak naprawdę przez całe życie pracujemy na własny sukces, na własne szczęście i gdy robimy coś, co nie wymaga od nas zbyt wiele wysiłku, to te czynności prowadzą nas donikąd. W końcu jednak każdy z nas dochodzi do momentu w swoim życiu, w którym słyszymy głos w głowie, który pyta nas, ale po co Ty to w ogóle robisz? Jaki jest cel tego wszystkiego? Lub po prostu zaczynasz się gorzej czuć we własnej skórze. W większości przypadków po prostu zagłuszamy ten głos kolejnym serialem, grą, czy nawet czasami różnymi używkami. I jest to naprawdę bardzo bolesne, że ludzie funkcjonują w ten sposób. Życie jest podróżą, podczas której powinniśmy się nauczyć jak najwięcej. Powinniśmy czerpać z niego jak najwięcej, bo nie jesteśmy tutaj na zawsze, jesteśmy tutaj tylko na chwilę. I to nic dziwnego, że możemy odczuwać pełnię szczęścia, widząc bezchmurne niebo, słońce, a nawet jedząc swój ulubiony posiłek. Jako dzieci byliśmy w stanie beztrosko cieszyć się ze wszystkiego, co robiliśmy. No dobra, może nie ze wszystkiego, ale było to dużo łatwiejsze, więc co się stało? Dlaczego Twoje życie nie ma sensu? Lub może dlaczego ten sens straciło? A może nigdy nie miało sensu? W dzisiejszym filmie podam Ci 5 powodów, potencjalnych powodów, dlaczego Twoje życie straciło sens. Powód numer 1. Masz niskie poczucie własnej wartości. Pomyśl przez chwilę, czy masz w pamięci coś, co było dla Ciebie traumatyczne w przeszłości. Na przykład rodzina źle Cię traktowała, miałaś fałszywych przyjaciół, cokolwiek. Czy są jakiekolwiek wydarzenia, które mogły mieć na Ciebie negatywny wpływ w przeszłości? Zwykle skutkiem takich traumatycznych zdarzeń, których nie udało nam się przepracować, jest właśnie niskie poczucie własnej wartości. Przez ten cały czas, kiedy ta trauma w nas siedziała, nieświadomie traciliśmy poczucie naszej wartości. I tak naprawdę codziennie rozpraszaliśmy się nowymi bodźcami. Świetnym przykładem jest tutaj na przykład scrollowanie Instagrama, Facebooka i generalnie wszystko, co związane z social mediami. Czym jest poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości to Twoje przekonanie o Tobie. To, jak o sobie myślisz, co do siebie mówisz, ale też to, co dla siebie robisz. To obraz Ciebie w Twojej głowie. Pomyśl, czy pozwalasz sobie na błąd, gdy robisz coś ważnego, czy od razu, gdy tylko poniesiesz porażkę, zaczynasz mówić do siebie dość negatywnie, na przykład, że jesteś głupi, głupia. Co myślisz, gdy patrzysz na siebie w lustrze? Wielu ludzi ma problem z zaakceptowaniem siebie i swojego ciała, patrząc w lustro. I właściwie to jest taki pierwszy red flag, który wskazuje nam na to, że coś jest nie tak z naszym poczuciem własnej wartości, że ktoś w nas zakorzenił jakieś przekonanie w przeszłości, które właśnie w ten sposób zadziałało na nas. Czy zastanawiałaś się kiedyś, kim Ty w ogóle jesteś? Jesteśmy ludźmi, a ludzie odczuwają różne emocje,
uczucia, zarówno do różnych ludzi, jak i do siebie samych. W dzisiejszych filmach i książkach bardzo często możemy spotkać się z akcją, gdzie przedstawiane są właśnie takie zmagania, czy z uczuciami, emocjami kierowanymi do innych osób lub do siebie samego. Tak naprawdę w książkach jest to bardzo wyraźnie pokazane, gdy główny bohater zmaga się z jakimś problemem w sobie samym. I takie książki właśnie pokazują nam, że ta droga może być bardzo trudna do przebycia, ale najczęściej jest to tego warte. Ale najczęściej jest tak, że w większości bajek, którymi byliśmy karmieni w dzieciństwie, było przedstawione to w sposób trochę niezbyt zdrowy. Bo nauczyłyśmy się, głównie dziewczynki, że istnieje miłość romantyczna, że istnieją idealni partnerzy, że zawsze jest szczęśliwe zakończenie. I w moim przypadku miało to naprawdę bardzo duży wpływ na to, jak postrzegałam i w sumie nadal mam tak trochę zepsute przekonanie na temat związków. I też takie bajki pokazują nam, że głównie powinniśmy się skupić na innych. W ten sposób powstaje właśnie schemat, w którym zadowalamy innych, a rodzice nie pokazali nam, jak zadowalać siebie samych. Jak robić dla siebie coś dobrego, jak dbać o siebie i swoją relację ze sobą, jak dbać, no dobrze, może jak dbać o ciało, to wszyscy mniej więcej wiemy. I właśnie w ten sposób w którymś momencie człowiek zaczyna siebie po prostu nienawidzić. Bo nie robi nic dla siebie, bo nie dba o relacje z samym sobą, a tak naprawdę najwięcej czasu spędzamy w swojej głowie, rozmawiając ze sobą samym. Kojarzycie takie pary, które rozstają się ze sobą, bo jedna strona musi odnaleźć siebie? Tutaj już jest właśnie pierwszy znak, że ta osoba próbuje w jakiś sposób znaleźć tę swoją miłość własną. I tak naprawdę każdy człowiek w końcu dociera do tego momentu, gdy zaczyna odczuwać to, że coś jest z nim nie tak i w sumie przydałoby się coś zmienić, żeby było lepiej, prawda? Jest taka jedna bardzo zdrowa zasada funkcjonowania, która polega na tym, że aby kochać innych ludzi, trzeba najpierw pokochać siebie. Bo tak naprawdę to, co mówimy do siebie samych, możemy też kierować w stronę innych osób i one będą czuły się docenione i kochane przez nas. Kiedyś usłyszałam taką ciekawą przypowieść, przykład o tym, że matka leci samolotem z dzieckiem i samolot musi lądować awaryjnie, więc wypadają maski. No i teraz pytanie, komu pierwszemu założylibyście maskę? Sobie czy dziecku? Założę się, że większość z Was wybierze dziecko. Ale moment, poczekajcie. Idąc zgodnie z tą zasadą, powinniśmy najpierw zabezpieczyć siebie. Bo jeżeli my będziemy bezpieczni, to wtedy będziemy w stanie w miarę szybko zareagować na to, żeby dziecku również założyć maskę. Natomiast jeżeli założymy maskę najpierw dziecku, to tak naprawdę możemy oboje umrzeć, bo nie zdążymy założyć tej maski sobie. Możemy nawet nie zdążyć założyć maski dziecku. Tutaj to jest sytuacja ekstremalna i trzeba bardzo szybko reagować. Więc jeżeli kiedykolwiek będziesz w takiej sytuacji, to pamiętaj, żeby najpierw ochronić siebie, żeby móc ochronić innych. W taki sposób buduje się stabilne poczucie własnej wartości i wyłącznie Ty sama możesz je zbudować. Punkt numer 2. Nie dbasz o siebie i swoje zdrowie. Tutaj mamy pewne nawiązanie do tego poprzedniego punktu, bo tak naprawdę, gdy nie dbamy o swoje zdrowie i swoją relację ze samym sobą, to w pewien sposób wpływamy też na to poczucie własnej wartości. Jakby jedno jest skutkiem drugiego. Więc automatycznie, jeżeli jesteś bezwartościowy dla siebie samego, to przestajesz o siebie dbać. Ale jeżeli zaczynasz pracować nad zmianami w swojej psychice, to w którymś momencie zaczynasz zauważać, że to, co robisz dla siebie i to, co myślisz, lub generalnie to, co robisz i to, co myślisz o sobie, ale też na co dzień,
ma ogromny wpływ na to, jak się czujesz. Można też zacząć od drugiej strony. I tak robi większość ludzi, bo jest to po prostu prostsze. Więc dobrym przykładem będzie trenowanie na siłowni. Ludzie zaczynają od tego, bo to pozwala im bardziej się skupić na swoim ciele, nauczyć się jak to ciało funkcjonuje w ogóle, ale też przekroczyć pewne granice siłowe w tym przypadku i zbudować takie stabilniejsze poczucie własnej wartości, a właściwie to zbudować po prostu pewność siebie. A to ma bardzo pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości. Ja na przykład zawsze miałam przekonanie, że gdy zaczynałam być chora, to po prostu tak się działo, bo mnie przewiało, bo ktoś mnie zaraził, coś takiego. Ale w którymś momencie zrozumiałam, że nie, to tak nie działa. Choroby przychodzą jako skutek zaniedbania czegoś lub przesadzenia z czymś. Na przykład właśnie z treningiem. Gdy za dużo trenuję, to zaczynam nagle być chora. Bez powodu. Od jakiegoś czasu mam tak, że zaczynam czuć, że drapie mnie coś w gardle, ale po jakimś czasie po prostu rozpoznaję, że coś jest nie tak, bo robię czegoś za dużo albo robię czegoś za mało. Więc zatrzymuję się i nagle jak ręką odjął, choroba ustępuje. I właściwie z każdą dziedziną życia jest tak samo. Czyli zawsze musimy dążyć do tego, aby znaleźć równowagę we wszystkim. W jedzeniu, w treningu, w pracy. W tym punkcie również trzeba powiedzieć o tym, kim się otaczamy, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, czy o siebie dbamy. Problem w tym, że bardzo często mamy w swoim otoczeniu, w rodzinie lub w gronie przyjaciół ludzi, którzy zachowują się czasami tak jak my, a czasami gorzej. Na przykład toksyków. Jim Rohn, pisarz i mówca motywacyjny, powiedział kiedyś, że jesteśmy sumą wypadkową 5 osób, z którymi najczęściej przebywamy lub rozmawiamy. I tak naprawdę to jest bardzo dobre podsumowanie tego punktu. Zastanów się, czy na co dzień otaczasz się ludźmi, którzy są dla Ciebie wartościowi, którzy Cię wspierają i którzy są dla Ciebie po prostu życzliwi i mają na Ciebie pozytywny wpływ, czy raczej stawiasz na osoby, które, bądźmy szczerzy, narzekają na wszystko, wszędzie i zawsze. Właśnie w tym, powiedzmy, negatywnym gronie znajomych możemy też znaleźć osoby, które podcinają nam skrzydła, ale tak naprawdę ich komentarze na temat na przykład naszych nowych pomysłów wynikają z tego, że oni nigdy nic nie osiągnęli, bo nikt, kto osiągnął sukces lub kto próbuje go osiągnąć, nigdy nie powiedziałby Ci, żebyś dał sobie z czymś spokój, bo nie dasz rady. Widziałam ostatnio taki post, gdzie było powiedziane o tym, że milioner nigdy nie skrytykuje Cię za to, że próbujesz zarobić pieniądze. Muzyk nigdy nie skrytykuje Cię za to, że próbujesz nauczyć się grać jakąś piosenkę. I myślę, że to jest naprawdę bardzo głębokie przemyślenie, no bo ludzie, którzy nie osiągnęli sukcesu lub nie osiągnęli ogólnie jakiegoś celu, nie wiedzą, z czym się to wiąże i jak trudne może to być. Ale żeby wyklarować jedną sprawę, jeżeli odpowiada Ci takie życie na dość niskim poziomie, moim zdaniem oczywiście, to ja nie mam nic do tego. Możesz sobie żyć tak dalej, nie robiąc niczego, co mogłoby Cię rozwinąć, ale myślę, że jednak z jakiegoś powodu włączyłaś ten film. W tym punkcie mamy jeszcze jedną rzecz. Jest to rozwój, samorozwój. Jest takie zagadnienie w psychologii, które nazywa się kanał flow. I jest to stan, w którym czujesz satysfakcję i zadowolenie z czegoś, co robisz i właśnie wpadasz w ten tak zwany kanał flow. Ale działa to tylko wtedy, gdy wraz z poziomem Twoich umiejętności wzrasta również stopień trudności danej rzeczy. I kiedy coś będzie dla Ciebie zbyt trudne, a Ty nie masz umiejętności,
to opanuje Cię strach. Natomiast jeżeli coś będzie dla Ciebie zbyt łatwe, a Twój poziom umiejętności jest bardzo wysoki, to zacznie Cię ogarniać po prostu znudzenie. Więc moja rada dla Ciebie jest taka, aby stawiać sobie wyzwania i dążyć do ich realizacji, ale pamiętaj, malutkimi kroczkami, bo każdy krok naprzód ma znaczenie. Punkt numer 3. Narzekasz na wszystko. Zawsze. Wszędzie. Dobra, może nie zawsze, ale na wszystko. Na pieniądze, na rodzinę, na pracę, na świat, na politykę, na wszystko. Jeżeli przyjmujemy takie założenie, że człowiek jest tym, o czym myśli na co dzień, to czym byś był? Kartezjusz mawiał, myślę, więc jestem. Ale czy to naprawdę takie proste? No nie do końca. Może myślę wystarczy do tego, abyś istniał, ale tak naprawdę ludzie nie zostali stworzeni tylko do tego, aby egzystować. Mamy tak wiele możliwości rozwoju w dzisiejszym świecie, a tak naprawdę korzystamy z niewielkiej ich ilości. Muszę powiedzieć Ci coś bardzo ważnego. Narzekanie na cały świat nie zmieni kompletnie nic w Twoim życiu. Przynajmniej nie w tę dobrą stronę. Zmieni Twoje życie na coś gorszego. Bo tak naprawdę im więcej negatywnych myśli, tym gorsze samopoczucie. Jeżeli wygenerujesz myśl niezadowolenia w swojej głowie, to ona pomnoży się i wygeneruje jeszcze więcej negatywnych myśli. No więc efekt będzie niezbyt pozytywny. Może jednak uda Ci się zyskać jakieś relacje poprzez narzekanie, bo w końcu wspólny wróg łączy, prawda? Ale zadaj sobie pytanie, czy ci ludzie nie ciągną Cię w dół i nie odciągają Cię od tego, co potencjalnie mógłbyś lub chciałabyś robić. Pytałeś kiedyś siebie, dlaczego znowu ja? Ja robiłam to 1 000 000 razy. I wielu ludzi to robi. I właśnie dlatego, że nie robisz nic, aby to zmienić. To dlatego właśnie Ty. I pamiętaj, narzekanie nie zmieni niczego na lepsze i jedynie pogarsza Twoje samopoczucie. Punkt numer 4. Nie jesteś wdzięczny, wdzięczna za to, co masz. Uważność to chyba najważniejsza umiejętność, której powinni uczyć nas w szkole. Dzięki cudownemu postępowi cywilizacyjnemu całe nasze społeczeństwo uległo manii technologicznej. Prawie każdy człowiek na świecie, dobra, w Polsce, ma teraz telefon, komputer bądź jakiekolwiek inne urządzenie, tak zwane rozpraszające. I oczywiście jest to bardzo przydatne. Z tym nie będę dyskutować. Ale problem w tym, że ludzie nie potrafią zachować równowagi w tym korzystaniu z tego typu urządzeń. Uzależnienie od internetu, gier, telefonu, scrollowania jest bardzo powszechne. I ja bym to raczej nazwała uzależnieniem od bodźców. Ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo uzależnieni od bodźców. Przyzwyczajamy się do tego, że każdego dnia dostarczamy sobie cały czas nowej dawki właśnie takich bodźców i są to negatywne bodźce, bo pochodzą z urządzeń, które emitują niebieskie światło. I te fale, które generują te urządzenia, są dla nas dość niekorzystne. Uważność jest czymś pięknym. Gdy jesteś uważny, uważna, nagle Twoje spacery stają się wolniejsze, bo zaczynasz zauważać innych ludzi i myślisz o tym, że to niesamowite, że na świecie nie ma 2 dokładnie takich samych ludzi. Zaczynasz zauważać, że trawa jest jakaś bardziej zielona, ptaki pięknie śpiewają, a słońce grzeje Ci twarz. I tu dochodzimy do kwestii bycia wdzięcznym. Jak sobie tak wypiszesz wszystkie rzeczy, dobre rzeczy, które masz w swoim życiu, na przykład internet, dzięki któremu możesz obejrzeć ten film, to możesz bardzo łatwo dojść do wniosku, że jednak Twoje życie nie jest takie złe, bo masz naprawdę mnóstwo rzeczy, za które możesz być wdzięczny, wdzięczna. Masz dach nad głową, mam nadzieję, że masz, jedzenie, dom, pracę lub szkołę, zdrowie i w momencie, gdy staniesz się bardziej uważny, będziesz w stanie dostrzec te wszystkie rzeczy, których wcześniej nie zauważałeś, zauważałaś,
bo nigdy nie zwracałeś na to uwagi, bo Twoje życie zawsze było bardzo dynamiczne i szybkie. Wystarczy po prostu się zatrzymać. Punkt numer 5. Przejmujesz się opinią innych. Uwaga, powiem coś szokującego. Wszyscy ludzie są egoistami i myślą tylko o sobie. Nikogo nie interesuje, że kreski na Twoich powiekach są nierówne, albo że Twoja koszulka jest niewyprasowana. Każdy skupia się tylko i wyłącznie na sobie. I z moich doświadczeń, a jestem bardzo wnikliwą obserwatorką, wynika, że ludzie po prostu mają Cię gdzieś. Kiedyś myślałam zupełnie inaczej. Chciałam, aby wszyscy mnie lubili i próbowałam to zmienić na wszelkie sposoby. Efekt? Wciąż mnie nie lubili. Problem był w moim postrzeganiu tych ludzi, bo po co mam imponować komuś, kto nigdy mnie nie polubi, kto znajduje przyjemność, nie wiem, w tym, żeby wyśmiewać się ze mnie. Tak naprawdę taka osoba według mnie nie jest w stanie wystarczająco skupić się na sobie samym, więc szuka rozrywki w wyśmiewaniu kogoś innego. Ale ja jako nastolatka wtedy o tym nie wiedziałam. I tak naprawdę nie powinniśmy się przejmować opiniami innych ludzi. Opinie innych to opinie innych. Ich punkt widzenia, a nie Twój. I jeszcze jedna rzecz, której się nauczyłam, to, że myśli innych ludzi to są ich myśli. Oni ich nie wyrażają z jakiegoś powodu. Czasami jest to szacunek do innych ludzi, a czasami po prostu oni ignorują te myśli, bo uważają, że one nie będą wpływały na to, jak postrzegają innych. Ludzie zwykle nie podejmują działań, aby spełnić swoje marzenia lub cele, bo boją się opinii innych, a w szczególności tej negatywnej oceny. Ale jeśli Ty myślisz inaczej niż osoba, która Cię ocenia, to czy naprawdę chcesz się jej podporządkować i przyjąć jej punkt widzenia? Ja miałam tak podobnie przez jakieś 15 lat z założeniem kanału na YouTube, bo nigdy nie wiedziałam, czy ludzie przyjmą mnie dobrze, czy nie, ale teraz postanowiłam, że właściwie to nie obchodzi mnie to, co myślą inni ludzie, bo ja robię to głównie dla siebie. Może ktoś znajdzie w tym jakąkolwiek wartość i wtedy będę naprawdę przeszczęśliwa, nawet jeżeli zmienię w 1% życie jednej osoby. Oczywiście opinie innych czasami mogą być konstruktywną krytyką, czyli krytyką, która ma na celu poprawę naszych efektów pracy, można tak powiedzieć, a nie zdemotywowanie nas do tego, żebyśmy działali dalej. Przeczytałam w jednej książce, że za krytykę powinniśmy podziękować i wyciągnąć z niej wnioski, ale nie takie, że to Ty jesteś problemem, tylko takie, które pozwolą Ci wzrastać. Dziękuję Ci bardzo za dotrwanie do końca tego filmu. Wiem, że jest trochę długi. Wiem również, że nie jest to łatwy temat, ale mam nadzieję, że udało mi się w miarę klarownie przedstawić powody, dlaczego możesz odczuwać, że Twoje życie nie ma sensu. Może znajdziesz tutaj coś dla siebie, jak swoje życie możesz poprawić. Pamiętaj, że jeśli negatywne myśli nękają Cię nadmiernie, na tyle, że utrudnia to Twoje codzienne funkcjonowanie, to możesz sobie pomóc. Powiedz o tym przyjacielowi, rodzicom, rodzeństwu albo po prostu sama zgłoś się do specjalisty. Ja niestety nie jestem psychologiem, ale wierzę, że treści, które przedstawiam, uświadomią Ci, że Twoje życie może wyglądać inaczej. Możesz odczuwać szczęście, możesz odczuwać sens, możesz odczuwać zadowolenie ze swojego życia i czuć się spełniony bądź spełniona. Dziękuję jeszcze raz i pamiętaj, że jeżeli podobał Ci się ten film, to możesz zostawić łapkę w górę i oczywiście zostaw swoją opinię w komentarzu i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Ujęcie numer 1000, godzina 9:26. To mój pierwszy raz. Okej, jeszcze raz. To, że człowiek myśli. Jezus Maria, to trwało 12 minut, a to był tylko jeden punkt. Zastanawiam się, jak ludzie robią filmy, które są takie krótkie i w sumie zajmuje im to jakieś 5 minut. Dobra, cut, nie ma tego. Przepraszam bardzo, ale ja tutaj się bardzo staram, żeby to wyszło, a Ty ze mną, Samsungu, nie współpracujesz.
Ludzi funkcjonuje w bardzo ograniczonej rzeczywistości. Wielu ludzi funkcjonuje w bardzo ograniczonej rzeczywistości. Mam nadzieję, że teraz będzie git.